Po rozgromieniu środowisk studenckich i intelektualnych w tych wypadkach marcowych nastąpiła jakaś w ogóle przerwa, luka tutaj w życiu opozycji politycznej. I to tak dotrwało, było to jeszcze dłużej niż wydarzenia roku 70 na Wybrzeżu, ale to wprowadziło nową sytuację, mianowicie tak jak to prawie zawsze tutaj w Polsce się zdarzało, wybuch robotniczy, bunt robotniczy był spowodowany przyczynami po pierwsze ekonomicznymi, a po drugie nawet można powiedzieć, że, które miały trochę błahymi nawet. I zawsze to się tak wydarza, że ludzie tacy mniej dociekliwie myślący o tych sprawach niż należy, to dziwią się i czasami nawet ujmują to w ten sposób, że tak o kiełbasę to nie mogą się zbuntować, a o nic innego. No jest to oczywiście błąd perspektywy polegający na tym, że motywów jest wiele i motywy polegają na ogólnym niezadowoleniu z sytuacji, w której człowiek żyje i się znajduje. Również i sytuacji politycznej, i społecznej itd. Natomiast sytuacja ekonomiczna, która jest również ważnym tutaj motywem, ale jednym z motywów, powoduje, że działa nagle zapalnik, który jednocześnie tego samego dnia i o tej samej godzinie działa na tysiące ludzi. Jednocześnie otrzymuje ten sam bodziec. I w życiu społecznym tak jest, że bodziec w tej samej minucie otrzymany przez tysiące może coś spowodować. A tym bodźcem jest nagle ogłoszenie przez radio, że coś jest droższe, że coś podrożało, czy jakiś inny tego rodzaju moment, prawda, ale który ma tę właśnie właściwość, że to nagle na wszystkich oddziaływuje. Bo nie wierzę, żeby wypadki tego rodzaju jak na Wybrzeżu, to znaczy kiedy wychodzą ogromne, kiedy dziesiątki tysięcy ludzi z wielkim gniewem wychodzą na ulicę, podpalają komitety partyjne, narażają się zresztą na to, na co człowiek się zwykle naraża, kiedy takie rzeczy robi i kiedy naprzeciw widzi uzbrojone czy milicję, czy wojsko. To sama podwyżka takich czy innych cen nigdy nie wydaje mi się dostatecznym motywem tłumaczącym. No i doszło do tego. I dosyć szybko okazało się, że to przekroczyło rozmiary czegokolwiek dotychczas w Polsce znanego. Nie tylko dlatego, że płonęły komitety, ale dlatego, że zaczęła się lać obficie krew. I to z tym, że przecież do dzisiejszego dnia wiele okoliczności z tym związanych nie jest wyjaśnionych, jak to się staje, że już w pewnym momencie, kiedy już zdaje się, że sytuacja jakoś się nieco uspokaja, nieco przynajmniej, wzywa się ludzi do powrotu do pracy po to, żeby ustawić naprzeciw wracającym do pracy dobrze ustawione karabiny maszynowe, które strzelają akurat po tym jedynym przejściu, które ci ludzie mają, tak jakby postawił fachowy oficer, który wie, jak CKM ma strzelać w czasie akcji bojowych. Z tym, że to strzelano do bezbronnych.